rozkaz wydał. Właśnie. No właśnie panowie, kto wydał taki rozkaz działania tutaj? Czyj to jest rozkaz? I pamiętajcie panowie, że historia się toczy, no. I Właśnie toczy się i za chwilę państwa was będzie nie ma. pewnie toczyła w Toczy ten się, sposób, toczy że się. się że tak Jesteśmy. Mam powiem, nadzieję, że na zmieni. długo nie będzie. Cześć, witam Was. Moi drodzy, pozwólcie, że dzisiaj zacznę nietypowo od ogłoszeń parafialnych. Tak, wiem, ogłoszenia parafialne są zawsze na końcu mszy, po tacy, opłatku i tak dalej. No, ale u mnie wszystko jest do góry nogami, także zacznę od ogłoszeń parafialnych i później przejdę do konkretów. I zacznę od wiadomości, jakby Wam to powiedzieć. Może najlepiej wprost. No niestety będę musiał zniknąć z YouTube'a. Zakończyć swoją działalność na tym kanale. Na co najmniej tydzień. Nie. Moi drodzy, na poważnie. W niedzielę czatu na żywo nie będzie, w przyszłą niedzielę prawdopodobnie też i przez cały tydzień nie będzie mnie tutaj na kanale. Z tego względu, że no wyjeżdżam do teściów, odpocząć trochę, podładować baterię. Także wyjeżdżam sobie do Katowic i nie będzie mnie przez co najmniej tydzień, także z góry Was przepraszam za moje milczenie, bo przez tydzień na pewno nic nie będę wrzucał, nie będę miał jak robić filmików. Może mi się uda jakieś tam szoty wrzucić, ale filmiki na pewno po 8, no w tygodniu prawdopodobnie wrócę w ciągu tygodnia, góra półtora. Także bardzo proszę Was o cierpliwość i zrozumienie. Także jeszcze raz, w tą niedzielę i następną niedzielę czatu na żywo nie będzie i mnie przez co najmniej tydzień też tu nie będzie. Pewnie jedni się ucieszą, inni mniej. Dobra. To tyle z ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj, moi drodzy, przygotowałem Wam kilka newsów. Takie, można powiedzieć, podsumowanie tygodnia i nie tylko. A jeszcze, to zaraz do tego przejdziemy i mam dla Was małą niespodziankę. Mam nadzieję, że jakoś Wam wynagrodzę moją nieobecność na kanale. Zapraszam do Słupska, na lody. Ja postawię panu loda w Słupsku. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Okej, żarty żartami. Przejdźmy do konkretów. To będzie taki dzisiaj, można powiedzieć, teleekspres. Moi drodzy, jak wiecie, pisowcy bardzo wypominają, że Tusk obiecał to, tamto, sramto, tego, tamtego, nie dotrzymał słowa, obiecał to, nie zrobił tego i tak dalej. Ale zapomnieli, dziwnym trafem oczywiście, przez przypadek, zapomnieli, co obiecał nasz Andrzej Duda. Dokładnie bodajże, nie wiem, 7 lat temu, chyba tak. Andrzej w swoich wyborach pierwszych, ja nie mówię tych drugich, ale pierwszych prezydenckich, obiecał likwidację NFZ, pomoc frankowiczom, emerytury bez podatku oraz kwota wolna do 8 000 złotych, likwidacja śmieciówek. A co do tej pory spełnił? No tak szukałem i powiem Wam, znalazłem. A mianowicie uczestniczył w 1673 mszach, złożył 2343 wieńce, klęczał 33 234 razy, no i oczywiście opowiedział kilka głupich żartów. To tyle i aż tyle na temat Andrzeja. Jak z pewnością wiecie, wychodzi coraz więcej afer, ale nie o tym. W końcu biorą się za pisowców
no, pozbawiają ich immunitetów. Między innymi też o tym dzisiaj wspomnę. Czyli pisowcy zaczynają wyć, bo Prawo i Sprawiedliwość dopadło Prawo i Sprawiedliwość. Jak pewnie wiecie, Wosiowi odebrano immunitet i sprawę na wniosek prokuratury i odpowie Woś przed wymiarem sprawiedliwości. Nie wiem, czy słyszeliście, ale burza u mnie dosyć spora. I Woś znowu spocony, Kaczyński poderwał się z tronu, nawet Kukiz, Szmata próbował coś tam laskać z mównicy. No powiem wam, że dzisiaj w Sejmie Kaczyński wraz ze swoją wataszką dostawali wręcz torsji. Jak na tacy widać, jak bardzo boli utrata władzy, brak możliwości matactw przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Generalnie fantastycznie jest zobaczyć histerię, strach, panikę tej zorganizowanej grupy przestępczej zwaną PiS czy Zjednoczoną Prawicę. Co prawda Woś to jest tylko płotka, która ślepo ufała rekinowi z Żoliborza. Ten rekin się śmieje, a płotka płacze. Ile jeszcze takich płotek dało się nabrać rekinowi z Żoliborza na swoje 5 minut sławy i zagrania do własnej kieszeni? Teraz to już, może chyba śpiewać czarny chleb i czarna kawa. Strach i panikę widać gołym okiem. Bo pisowcy wyją, błagają, motają się. Powiem wam, że naprawdę 8 lat czekałem na to i warto było na to czekać. O Kukizie chyba już było wszystko powiedziane, ale tutaj w tym przypadku wypadałoby przynajmniej wykazać minimum przyzwoitości, klasy i szacunku dla Sejmu Rzeczypospolitej, a nie przychodzić na obrady w przepoconym t-shircie przypominającym bardziej szmatę niż strój posła. Ale jaka partia, tacy posłowie. Tak czy inaczej Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu posła klubu PiS Marcina Warchoła w związku z śledztwem Prokuratury Krajowej w sprawie wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości miały iść na pomoc ofiarom przestępstw, nie na oprzyrządowanie szpiegowskie, a także wydatkowanie środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z systemów Pegasus. Przypomnę, że to było około 20 milionów złotych. Powiem wam tak, Andrzej, nie wiem, czy tutaj zadziała, czy ma jeszcze wolne pokoje i tak dalej, ale jestem niemal przekonany, że wyroki będą zapadać za rok, gdy Duda odejdzie ze stanowiska. Ale powiem wam tak, ważne są czyny, symbole. Zatrzymania, areszty, pokazanie Polakom, że Rzeczpospolita upomniała się o tych, których ta banda skrzywdziła, okradła, a wielu ludziom zniszczyła życie. Symbole dla Polaków są ważne, a takim symbolem jest rozliczenie właśnie gangu Kaczyńskiego i tej śmiesznej Zjednoczonej Prawicy, i to bezwzględnie. I tutaj nie powinni się cofać i robić jakieś taryfy ulgowej komukolwiek. Powracamy do rozpatrzenia punktu 16 porządku dziennego. Jest to sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Krajowego z dnia 28 maja 2024 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pana posła Michała Piotra Wosia. Szanowny panie pośle, artykuł 133. Ale proszę nie krzyczeć, proszę nie krzyczeć.
Mamy niestety bardzo jasną wykładnię regulaminu w tej sprawie. Miał pan możliwość, nie przeprowadza się dyskusji nad tym. Nie przeprowadza się dyskusji nad tym wnioskiem. Dyskusja została, nie panie pośle, dlatego że ta sprawa została wczoraj dyskutowana, rozumiem, ale ja nie dopuszczam tego wniosku. Będziemy głosować ten wniosek, panie pośle, w tej chwili. Dyskusja na ten temat się odbyła, nie przeprowadzamy dyskusji w tej sprawie. Bardzo proszę. Wniosek do pana marszałka, że nie mieliśmy dostępu do akt prokuratorskich. Ja rozumiem, ale pan poseł Urbaniak wypowiedział się w tej sprawie, przedstawił, jak wyglądała sprawa. Pan jest legalistą, Ja rozumiem, pan jest legalistą. zdaję sobie z tego Za to sprawę, szanujemy natomiast jest to pana. sprawa, która powinna być rozstrzygnięta na posiedzeniu komisji. Komisja przegłosowała, przedstawiła sprawozdanie, Bez akt prokuratorskich. ale to proszę o tym rozmawiać na posiedzeniach komisji. Ale pan- Dzisiaj ja się niczego nie boję, ja stosuję regulamin. Ale proszę nie imputować mi, proszę opuścić mównicę, bardzo proszę o opuszczenie mównicy, drodzy panowie. Przepraszam. Jeszcze raz, przepraszam panie pośle. Proszę poczekać chwilę. Panie marszałku. Panie marszałku. Mamy. Wczoraj wykorzystał 15 minut. Tak, ale jak pan na pewno wie, bo jest pan wybitnym prawnikiem, nie znajdujemy się w sądzie, natomiast znajdujemy się w Sejmie. Sejm proceduje według regulaminu, zgodnie z regulaminem, ale proszę do mnie wszyscy nie krzyczeć naraz, bo nie mogę się spokojnie wypowiedzieć, a chciałbym. Sejm wczoraj dał prawo i możliwość, zgodnie z regulaminem, wypowiedzenia się osobie, której wniosek dotyczy, czyli panu posłowi Wosiowi. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, bo co do tego są stenogramy. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę opinię, panie prezesie. Tak, przyjmuję tę opinię do wiadomości, rani ona moje serce, ale postaram się z tym żyć, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, ale proszę się nie unosić, panie przewodniczący, bo może pan przekroczyć pewne granice, których nie chcielibyśmy mieć w tej Izbie przekraczanych. Proszę opuścić mównicę. Nie może pan, dlatego że nie przeprowadza się nad tym akurat. Nie może pan złożyć wniosku formalnego. Drodzy państwo, to nie jest debata. Prawo do obrony. Ale fundamentalne prawo do obrony pan poseł Woś zrealizował wczoraj na posiedzeniu komisji. Na podstawie artykułu 105 ustęp 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Ale nie jest żadne naruszenie Konstytucji, poza tym niewinni nie mają się czego obawiać. Panie pośle. Przejdźmy teraz do kolejnego delikwenta, tego Bąkiewicza. O nim króciutko. Jak pamiętacie, Bąkiewicz zniszczył zabytek w Warszawie. Warszawska prokuratura przesłała właśnie do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście akt oskarżenia przeciwko, można powiedzieć, przestępcy Bąkiewiczowi. Przy okazji okazało się, że Bąkiewicz nie wie nawet, jak wygląda symbol Polski Walczącej. Zamiast PW wymazał na tym zabytkowym murze PU. No po prostu wstyd. No ale jaki Bąkiewicz, taki patriota. Inny też jest proces przeciwko Bąkiewiczowi, w którym odpowiada on karnie za atak na młodą kobietę samotnie wychowującą niepełnosprawne dziecko. Ta rozprawa też jest w toku. Powiem wam, się zastanawiam, czy z powrotem też wróci sprawa afery podkarpackiej, bo no jak wiecie, pisowcy sprytnie ją zamietli pod dywan. Przypomnę tutaj agenta CBA. Ten agent powiedział, na filmie jest cała scena od rozebrania się po stosunek płciowy z 14-letnim dzieckiem. Osobą nagraną był marszałek Sejmu Kuchciński. Agent CBA powiedział, ta scena wstrząsnęła mną, było to coś obrzydliwego, ja sam mam 2 dzieci. Generalnie rzecz biorąc, jak do tej pory bilans jest taki, że dzisiaj 3 świadkowie nie żyją,
Agent CBA jeszcze za rządów PiS prosił o ochronę. Oczywiście CBA odmówiło, no ale Kuchciński w pełni nadal korzysta chyba do tej pory z ochrony Kaczyńskiego. Mam nadzieję, że tą sprawę też ruszą. Z kolei działacz PiS, ten z paskiem na oczach, został już skazany za podwójne zabójstwo. Działacz PiS Michał G., koleś Kaczyńskiego, skazany na dożywocie. Sąd, jak to określił, to była egzekucja z zimną krwią. Ten działacz PiS zamordował z zimną krwią wspólników zwabionych na biznesową rozmowę. Do zbrodni wciągnął syna i jego kolegów. 3 z 6 oskarżonych sąd w Kaliszu skazał na dożywocie. I tutaj pytanie, czy Duda jeszcze zdąży tego zwyrodnialca ułaskawić. Powiem wam, że PiS to naprawdę jest stan umysłu, nie tylko kradną, ale dla pieniędzy też mordują. Można powiedzieć, że Kaczyński stworzył taką gigapatologię. Z zaciekawieniem obserwujemy to, co dzieje się w tej koalicji rządowej, choć formalnie rozumiem, że razem w koalicji rządowej nie jest, ale utworzenie tego rządu poparło. Weźmy, bo jest pan... Jezu, kochany, nie wywalą, za chwilę mnie wywalą. Dobra, moi drodzy, kolejna sprawa. Jest wniosek w Sejmie też o uchylenie immunitetu Błaszczakowi. Wniosek złożył adwokat pana generała. Ten tchórz, manipulant i kłamca Błaszczak zrzucił winę za rakietę, która spadła w Bydgoszczy, na generała Tomasza Piotrowskiego. Pamiętacie to sytuację, że tam jakaś kobieta na koniu po 2 miesiącach pisowcy raczyli ujawnić, bo innego wyjścia nie mieli. Jak wiecie, Błaszczak całą winę zrzucił na wojsko. Teraz pisowcy też oczywiście bronią Błaszczaka, bo teraz to już nie jest murem za polskim mundurem, tylko jest u pisowców murem za pisowskim garniturem. Zresztą zaraz przejdę dalej do tematu kuwetowego Błaszczaka, ale przypomnę wam, jak pisowcy traktowali polski mundur, jak traktowali polskich oficerów i sami ocencie, czy to było murem za polskim mundurem, czy, tak powiedziałem, murem za pisowskim garniturem. Macie i bądźcie dumni. Ku chwale ojczyzny. No to jeszcze raz. Gratulacje. Ku chwale ojczyzny. Ku chwale ojczyzny. Czemu mi kurwa nie salutujesz? Ja cię kurwa zapamiętam. Jak wiecie, Błaszczak uwielbiał sobie z żołnierzy robić ścianki do tych politycznych agitacji, ale ten żałosny tchórz potrafił opluć mundur generała, oskarżyć generała, żeby ochronić swoją żałosną, tchórzliwą dupę. Pismo adwokata, powiem wam tak, były szef MON pomówił dowódcę o postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Mówię tutaj właśnie o generale. Oraz, że w wypowiedzi Błaszczaka były poniżające go w opinii publicznej słowa. Zarzut publicznego znieważenia z artykułu 212, co podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Rzecz jasna, Błaszczak do tego się nie przyznaje, bo wiecie, tutaj nie oczekuję od niego, żeby się przyznał, uderzył w pierś, do tego trzeba być facetem i mieć po prostu jaja.
Jak ktoś ma wydmuszki zamiast jaj, no to nie ma co oczekiwać, że się przyzna do błędu, uderzy się w pierś, przeprosi. Nie. Zrzeknie się pan immunitetu? Nie, dlatego że to, co zostało skierowane do Sejmu, to jest prywatny akt oskarżenia generała Piotrowskiego, który nie dał rady na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych i w ten sposób leczy swoją frustrację. Natomiast Ale on mówi, że pan kłamie, zrzucając odpowiedzialność na niego za rakietę. Żałuje pan tego? Z tego aktu oskarżenia jedna sprawa, myślę, że jest najbardziej istotna. Otóż sam oskarżający, generał Piotrowski, przyznaje, że dowództwo operacyjne nie wiedziało o tym, że rakieta przekroczyła granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Skoro dowództwo operacyjne nie wiedziało, no to siłą rzeczy nie mogło mnie poinformować. Więc w związku z tym ci wszyscy, którzy zarzucali mi kłamstwo, czekam na ich przeprosiny. A wiceminister Tomczyk z Platformy Obywatelskiej powinien połknąć swój język. A czy pan podtrzymuje, że generał nie wypełnił swoich obowiązków, czy nie? Ale nie, czy pan się podtrzymuje to, co pan mówił o generale? Że generał, czyli pan tego nie to że pan podtrzymuje? się zrzeknie, żeby udowodnić, że jest pan niewinny w tej sprawie. To jest prywatny akt oskarżenia. Jeszcze raz Ale to zawsze powtórzę. byliście przeciwnikami immunitetów, panie przewodniczący, a teraz się okazuje, że pan się chroni. Chronił za immunitetem. Już odpowiedziałem. Okazuje się, że pana słowa też były bezpodstawne. No jak nie? No skoro Nie, pan no, powiedział, że nie dopełnił To jest obowiązków odpowiedzialny za to, żeby strzec polskiego nieba. obrony narodowej. Ależ dowódca operacyjny, minister obrony narodowej rzeczywiście kieruje całością Ministerstwa Obrony Narodowej, no ale wybaczcie państwo, ja nie jestem specjalistą od oceny zapisów radarowych. Nie jestem specjalistą. A to Jeżeli dlaczego państwo nie jesteście chce pan, żeby sąd to specjalistami, rozstrzygnął? proszę państwa, to jest prywatny akt oskarżenia. ale to Jeszcze raz, no, jeszcze raz wiadomo, że no, to pan jeszcze raz generał się poczuł jeszcze raz urażony. to potwierdzam. No ale to teraz pan się chroni przed zderzeniem z generałem. Jeżeli zdecyduje Sejm. I kończąc temat kuwetowego Błaszczaka, powiem wam jeszcze taką ciekawostkę. Okazuje się, moi drodzy, że kuwetowy Błaszczak zastraszał generała Piotrowskiego i zmuszał go do wygłoszenia komunikatu niezgodnego z prawdą, a także łamiącego tajemnicę. Generał nie poddał się i powiadomił BBN i szefa kontrwywiadu. Kuwetowy poinformował generała, że tego pożałuje. I to jest tak w skrócie, moi drodzy, właśnie te całe pisowskie murem za polskim mundurem. A ja cały czas mówię, że u pisowców to jest murem, ale właśnie za pisowskim mundurem. Oni wojsko i każdego zresztą, kto im się sprzeciwi, uważają za wroga i bez skrupułów zniszczą. Teraz, żeby troszeczkę rozładować nerwy, powiem wam coś zabawnego, można powiedzieć. Słynne CPK. Każdy wie, słyszał, jakie ujadanie pisowców o CPK. A o co chodzi w tym CPK, że tak pisowcy ujadają? Myślicie, że tu chodzi o to właśnie dobro Polski, rozwój Polski. Tutaj mówię o pisowcach. Nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, ziemię pod budowę CPK powykupowali pisowcy, na czele oczywiście z Morawieckim. Pokupowali działki wszędzie tam, gdzie ma być CPK, czy linie kolejowe do CPK. Dlatego oni tak teraz ujadają, bo żeby budować CPK, bo oni tam kupili działki i na tych działkach by sobie nieźle zarobili. A Tusk, jak ja się dowiedziałem, to się uśmiałem, załatwił ich jak szczeniaków. Tusk powiedział, że CPK wybuduje, ale w innym miejscu, w innej lokalizacji. I pisowcy zostali wyruchani. Pokupowali działki, chcieli robić jakąś wielką inwestycję, a tu dupcia blada. No,
Powiem wam, że tutaj dla Tuska to wielkie propsy za to, że ich tak załatwił. Niech sobie teraz tą ziemię orają. Mają tyle ziemi, pokupowali, to niech sobie tam budki z hot dogami postawią. Łapię się za głowę, kiedy myślę sobie, co by było, gdyby tutaj partia pana Tuska z partią pana Hołowni na przykład rządziły dzisiaj i kierowałyby się swoimi racjami tutaj wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. Szanowni Państwo, ta granica byłaby jak szwajcarski ser. Przez tą granicę przechodziłoby dziesiątki tysięcy, setki tysięcy migrantów, tak jak zresztą kilka lat temu oni mówili. Niech przyjdzie tutaj kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Taka była wówczas rzeczywistość. A my stawiamy rzeczywiście tę zaporę, skuteczną zaporę, która będzie chronić. No dobra, teraz mały psztyczek w nos Konfederacji. Nie wiem, powiem wam, nie wiem, czy to są kretyni, czy neofaszyści, czy naiwni, nie wiem. Może jedno i drugie i trzecie. Nie wiem, czy wiecie, ale chodzą głosy, ptaszki śpiewają, że Konfederacja chce utworzyć frakcję w Parlamencie Europejskim z niemiecką skrajną prawicą AfD. I powiem wam tak, trzeba być naprawdę antypolskim kretynem, żeby tworzyć sojusz właśnie z AfD, żądającym zwrotu Gdańska i polskich ziem odzyskanych. Bo nawet prowadzenie rozmów z niemieckimi neofaszystami kompromituje Konfederację Mentzena i Bosaka. No ale można powiedzieć, że swój ciągnie do swojego. Tak wspomniałem, niemieccy neofaszyści poza Gdańskiem, polskimi ziemiami odzyskanymi chcą współpracy z Putinem i odbudowy Nord Stream 2, no i oczywiście likwidacji Unii Europejskiej. Badania wykazują, że wyborcy PiS to prości, prymitywni, zaślepieni ludzie. No po prostu tragedia dla Polski, ale wyborcy Konfederacji głosowali na niebezpiecznych kretynów. Konfederacja to jest taki drugi niebezpieczny po prostu PiS-bis. Pod płaszczykiem polskości i tak dalej, no chcą ze skrajną prawicą Niemiec. Tutaj jojczą na Niemcy, a tutaj chcą w układy z Niemcami wchodzić, którzy popierają Putina. No, powiem wam, że sam nie wiem, jak to skomentować. Jak pan się nazywa? Niech pan się przedstawi jeszcze raz. Mnie, niech pan się przedstawi. Poseł na Sejm Grzegorz Braun pyta, z kim rozmawia. Pyta to jest brzydkie słowo, panie pośle. No i ostatni temat, ostatni kwiatek w dzisiejszym moim monologu, oczywiście też powiązany z PiS-em, a konkretnie CBA zatrzymało 7 osób w śledztwie dotyczącym powoływania się na wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, aresztowany w tej sprawie jest Ryszard S., brat byłego wiceministra kultury Jarosława Sellina. Jak powiedział były wiceminister, jestem zaskoczony informacją o zatrzymaniu mojego brata Ryszarda. Jestem przekonany o uczciwości mojego brata i ufam, że doszło nie do porozumienia, które zostanie szybko wyjaśnione zgodnie z właściwymi procederami.
No, tutaj nie powinniśmy w to wątpić, bo no, jak wszyscy wiemy, w PiS-ie są same kryształy, no, same niewiniątka, no, niewinni są bardziej od noworodków. No, tutaj nie powinniśmy mieć jakichkolwiek co do tego wątpliwości. Prokuratura w tej sprawie wydała komunikat. CBA na polecenie Zachodniopomorskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej zatrzymało 7 osób w śledztwie dotyczących powoływania się na wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak wspomniałem. Komunikat służb w tej sprawie ukazał się w środę, więc wobec 4 osób zastosowano wnioski o areszt. W sprawie pozostałych prokuratura wniosła o poręczenie majątkowe, dozory oraz zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec właśnie Rysia S., podejrzanego o 2 czyny z artykułu 230 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 12 Kodeksu Karnego, jak podała prokuratura. Z ustaleń śledztwa wynika, że Ryszard S. w zamian za otrzymywane obietnice korzyści majątkowych i uzyskanie korzyści w postaci nieodpłatnych noclegów w hotelu pośredniczył w bezprawnym wywieraniu wpływów na decyzje i działanie sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziedzictwa Narodowego, generalnego konserwatora zabytków, których przedmiotem była planowana inwestycja w Międzyzdrojach. Ponadto, działając wspólnie i w porozumieniu z Maciejem K., przyjął obietnicę korzyści majątkowej w zamian za pomoc w uzyskaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji, tak, nie przesłyszeliście się, dotacji w ramach programu Ochrona Zabytków 2023. Także jak kiedyś wam mówiłem, macki ośmiornicy pisowskiej sięgają bardzo daleko, a raczej sięgały. A teraz jest wycie, zawodzenie, awantury, skamlanie, bo wszystko wychodzi i prokuratura się za tych ancymonków wszystkich bierze. Na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że zaciekawił was dzisiejszy materiał. Ja wam już bardzo, bardzo dziękuję. Także widzimy się za tydzień, czy tam 1,5. Mam nadzieję, że jak wrócę, to będziecie tutaj. Nigdzie mi nie pouciekacie. Ja sobie jadę wypoczywać. Wam życzę też miłego i weekendu, i tygodnia. I do zobaczenia za co najmniej tydzień. Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim. Trzymajcie się. Cześć. Pan Janusz z Suwerennej opuścił partię z bólem. Napisał: żegnam wszystkich oraz pozdrawiam ciule. Lecz jest nowina dobra i już go za to lubię, że swego intelektu użyje w PiS-u klubie. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie druga zwrotka. Krystyna, pani sędzia, fantazja w niej łańska, się żali, że straciła ochronę służby państwa. I ludzie, gdy ją widzą, w kulturze mają braki. Ja Kryśkę wprost ubóstwiam, ta reszta to dziwaki. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie trzecia zwrotka. Biskupi się wkurzyli, w ich wieku to niezdrowe, że lekcji religijnych mniej ma być o połowę. Gdy jedna tygodniowo, religia to niewiele, to lożą niechaj drugą na tydzień raz w kościele. Jak mawiała ciotka Dorotka, będzie czwarta zwrotka.
pogoda nam szaleje i jakoś nie pociąga, gdy leci grad wielkości, piłeczek do ping-ponga. Potwierdza kaczą fobię pogoda znakiem tego, że leci grad z nad Niemiec, a z Niemiec nic dobrego. Jak mawiał wujek oryginał, właśnie był już finał.